Już od ponad 20 lat zapoznają pracowników sektora spożywczego z zasadami bezpieczeństwa żywności i tej samej tematyki uczę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie studentów studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Może się już kiedyś spotkaliśmy. Dzisiaj powiem wszystko, co musisz wiedzieć o limitach krytycznych i monitorowaniu krytycznych punktów kontrolnych, które w skrócie będę nazywać CCP. Wytłumaczę, jaką rolę odgrywają limity krytyczne w kontekście bezpieczeństwa żywności, czym są i jak je ustalić. Powiem wszystko, co musisz wiedzieć o monitorowaniu krytycznych punktów kontrolnych. I jeszcze jedno. W trakcie dzisiejszego filmu będą nam towarzyszyć słonie. Tak, słonie. Mam nadzieję, słonie sprawią, że z przyjemnością obejrzysz ten film do końca, a ja wtedy wyjaśnię, skąd mam filmiki i zdjęcia ze słoniami. Zostań ze mną i ucz się zasad HACCP nietypowo, w towarzystwie słoni. Małe wprowadzenie na początek. Mamy 7 zasad HACCP i 12 etapów wdrażania do zakładu. Dziś będę mówić o zasadzie 3. i 4. I rozpocznijmy od omówienia zasady 3, czyli ustanowienia limitów krytycznych. I mówiąc prosto, limit krytyczny to kryterium, które oddziela to, co jest akceptowalne, od tego, co nie jest akceptowalne. Limity krytyczne to oczywiście te akceptowalne wartości procesów. Ja tłumaczę to tak. Limity krytyczne to przyjaciele bezpieczeństwa żywności. Należy to rozumieć w taki sposób, że gdy parametry procesów zidentyfikowanych jako CCP są utrzymane na ustalonym i właściwym poziomie, to te procesy, czyli te CCP, są pod kontrolą i bezpieczeństwo żywności jest zapewnione. Natomiast odchylenie od limitu krytycznego wskazuje, że prawdopodobnie wyprodukowano niebezpieczną żywność. Posłuchaj proszę, jak najnowsza wersja kodeksu żywnościowego definiuje limit krytyczny. Według jego zapisów limity krytyczne to kryterium obserwowalne lub mierzalne odnoszące się do środka kontrolnego w CCP, który oddziela żywność akceptowalną od nieakceptowalnej. Co ważne, limity krytyczne powinny być ustalone dla każdego CCP i mogą być mierzalne lub obserwowalne. Do tych mierzalnych zaliczymy temperaturę, czas, poziom wilgotności, pH, aktywność wody, prędkość taśmy przenośnika, lepkość, natężenie przepływu. Natomiast niemierzalnymi limitami krytycznymi mogą być ustawienia pompy, wykrywanie metali, szczelność opakowania, wygląd zewnętrzny, tekstura, parametry sensoryczne. Dla każdego CCP należy ustalić przynajmniej jeden parametr, dla którego wyznaczone będą limity krytyczne. Zobacz proszę przykład z produkcji soku z jabłek zaprezentowany przez partnerów projektu SafeOrg Food z Estonii. Pasteurization is the only critical control point in the process. Apple juice will be packaged when a critical limit of 82 degrees Celsius is achieved. W niektórych przypadkach wyznacza się więcej niż jeden parametr dla procesów oznaczonych jako CCP. Dzieje się tak przeważnie w procesach obróbki termicznej. W takich przypadkach wyznacza się 2 parametry, to znaczy zarówno czas i temperaturę. Zobacz to na filmie o pasteryzacji mleka przygotowanym przez partnerów z Niemiec. Der kritische Kontrollpunkt in unserem Unternehmen ist die Pasteurisierung der Biorohmilch. Die Pasteurisierung der Biorohmilch ist der Schritt, an dem die Rohmilch erhitzt wird, größer 72 Grad, mindestens 15 Sekunden und somit die pathogenen Keime, die in der Rohmilch enthalten sind, abgetötet werden. Bez względu na ilość parametrów do kontroli, najlepiej wyznaczyć granicę tolerancji, podając graniczne akceptowalne wartości parametrów. Zwyczajowo wartości te zapisywane są w dwojaki sposób. Jako pierwszy przykład mogę zaproponować określenie wartości granicznych od x do y
lub jako drugie rozwiązanie stosując znak plus minus, czyli zapisując je jako wartość x plus minus wartość z. I podajmy konkretny przykład temperatury w chłodniach. Zapiszemy wówczas temperatura, czyli limit krytyczny, wynosi 2 do 4 stopni Celsjusza lub 3 plus minus 1. Obie formy zapisu pokazują dokładnie te same wartości limitów krytycznych, kiedy dany CCP jest pod kontrolą i bezpieczeństwo żywności jest zapewnione. O limitach krytycznych musisz jeszcze wiedzieć, że powinny być zwalidowane. Walidacja limitów krytycznych może obejmować przeprowadzenie badań mikrobiologicznych lub konsultacje z ekspertami. I teraz nasuwa się pytanie, skąd wziąć limity krytyczne i jak ustalić prawidłowe wartości dla parametrów. Wyznaczając limity krytyczne, należy bazować na pewnych, czyli wiarygodnych źródłach wiedzy. Można zatem bazować na doświadczeniu zespołu do spraw HACCP, rekomendacjach podanych w istniejącej literaturze fachowej, publikacjach naukowych, przepisach unijnych, opinii EFSA lub wytycznych różnych instytucji specjalistycznych. Podsumujmy tę część filmu. Limity krytyczne należy ustalić dla każdego krytycznego punktu kontroli. Limity odpowiadają skrajnym wartościom, które są dopuszczalne w kontekście bezpieczeństwa produktów. Oddzielają poziom akceptowalny od nieakceptowalnego i muszą być zwalidowane. Limity krytyczne są niezbędne, aby zrealizować kolejną zasadę HACCP, czyli zasadę czwartą, to jest monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych. Zrelaksuj się przez chwilę przed drugą częścią filmu i zobacz, jak słonie rozgrzewają się przed meczem piłki nożnej. Po tym krótkim relaksie możemy przejść do zasady czwartej, to znaczy monitorowania krytycznych punktów kontrolnych. Ustalmy logiczne fakty. Zidentyfikowaliśmy potencjalne zagrożenia, wyznaczyliśmy krytyczne punkty kontrolne, wiemy, jakie powinny być limity krytyczne, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności, to teraz należy ustalić sposób kontroli tych limitów krytycznych. Kontrolowanie to inaczej monitorowanie środków kontroli w etapach uznanych za CCP. Mówiąc prościej, jest to sprawdzenie, czy parametry w tych etapach są zgodne z limitami krytycznymi. Wszystko po to, aby mieć pewność, że krytyczne punkty kontrolne są pod kontrolą. I tak właśnie Kodeks Żywnościowy definiuje monitorowanie, wyjaśniając, że jest to czynność przeprowadzenia zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów parametrów kontroli w celu oceny, czy środek kontroli jest pod kontrolą. Pozwól, że przypomnę, że w CCP środek kontroli lub środki kontroli jest lub są stosowane w systemie HACCP do kontroli istotnego zagrożenia. Na tym polega ich wyjątkowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Mówiąc prościej, monitorowanie to taki ustalony program obserwacji lub pomiarów przeprowadzanych w każdym krytycznym punkcie kontroli w celu zapewnienia zgodności z wyznaczonymi limitami krytycznymi. A program ten, czyli sposób monitorowania, zależy m.in. od tego, czy limity krytyczne są mierzalne czy obserwowalne. Zawsze trzeba ustalić sposób i częstotliwość monitorowania oraz osobę odpowiedzialną za czynności związane z monitorowaniem. Sposób monitorowania to określenie, w jaki sposób pracownik wykonujący monitorowanie będzie dokonywał pomiaru lub obserwacji. W przypadku pomiarów może to być odczyt z urządzenia jak termometr, hygrometr lub interfejsu urządzenia z wbudowanym miernikiem. A w przypadku obserwacji będzie to podanie, jakie cechy lub właściwości należy zaobserwować. Jeśli chodzi o częstotliwość monitorowania,
należy wiedzieć, że wyróżniamy monitoring ciągły lub okresowy. Pierwsza opcja to obserwacje lub pomiary, które są przeprowadzane stale, czyli w trybie ciągłym. Na przykład, gdy pasteryzator w sposób ciągły w trakcie procesu mierzy temperaturę i na przykład rysuje wykres tych wartości lub wykonuje ich zestawienie tabelaryczne. Natomiast druga opcja to obserwacje lub pomiary wykonywane okresowo, czyli z częstotliwością wykonywaną co jakiś czas. Taką częstotliwość można określić w różny sposób, w zależności od procesu i potrzeb. Monitoring okresowy można ustalić na przykład co pół godziny, 2 razy w ciągu dnia pracy, przed rozpoczęciem procesu, każdorazowo przy przyjęciu lub przygotowywaniu surowców, na początku, na końcu zmiany lub monitorowanego procesu, albo o stałych godzinach w ciągu dnia pracy. Wtedy pracownik musi fizycznie podejść do urządzenia, na przykład witryny chłodniczej, i odczytać wartości limitów krytycznych albo wziąć do ręki urządzenie, na przykład termometr, i dokonać pomiaru. Zobacz przykład monitoringu ciągłego, to jest pasteryzacji mleka surowego w trakcie produkcji jogurtu. Die Überwachung des kritischen Kontrollpunkts bei der Pasteurisierung erfolgt mittels einer automatischen Umschalt- und Regelanlage. Das heißt, es wird permanent überprüft, ob die vorgegebene Temperatur eingehalten wird. Przykładem monitoringu okresowego jest kontrola wilgotności surowca i produktu gotowego, gdzie wilgotność mierzy się na początku i na końcu procesu. Zobacz fragment filmu. CCP3, this is the control of raw material and finished product moisturizer level. Correct moisturizer level, especially in freeze-dried products, allow for long and durable storage of raw materials while ensuring the highest quality. Do monitoringu kryteriów CCP wykorzystuje się różne urządzenia kontrolno-pomiarowe. Mogą to być urządzenia wbudowane w stosowane maszyny i urządzenia, jak na przykład piece konwekcyjne, pasteryzatory, sortowniki optyczne, a nawet witryny chłodnicze. Mogą to być też samodzielne sprzęty pomiarowe, na przykład termometr z sondą, pirometr lub termohygrometr. Niezależnie od metody monitorowania ważne jest, aby obserwacje lub pomiary zapewniały możliwość wykrycia utraty kontroli w krytycznym punkcie kontroli oraz dostarczały informacji, aby niezwłocznie podjąć działania korygujące. Teraz kwestia dotycząca dokumentacji zasady 3. i 4. W planie HACCP należy podać wiele szczegółów dotyczących tych dwóch zasad i są one bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa żywności. Tu przyda się małe wyjaśnienie, że treści związane z 3. i 4. zasadą HACCP są często zawarte w jednym dokumencie, co związane jest z logiką systemu HACCP. Jeśli chodzi o limity krytyczne, należy podać parametry i ich wartości, które będą mierzone, lub cechy, które będą obserwowane. Zazwyczaj zestawia się to w postaci tabelarycznej. Przykład takiego dokumentu masz na ekranie. Jest to fragment planu HACCP hiszpańskiej stołówki, który prezentuje zestawienie 7 krytycznych punktów kontrolnych. Ustalono dla nich sposób kontroli, limity krytyczne i częstotliwość monitorowania. Jeśli chodzi o monitorowanie, to zazwyczaj w zakładzie istnieje dokument przedstawiający ważne treści dotyczące monitorowania i widzisz go właśnie na ekranie. Zauważ, że przedstawione są metody, częstotliwość monitorowania i wyznaczone osoby odpowiedzialne za monitorowanie CCP. Często jest to wspólny dokument dotyczący limitów krytycznych, czyli zasady 3, i treści związanych z monitorowaniem, czyli zasady 4. Jako dokument operacyjny opracowuje się dokument pod tytułem Procedura monitorowania CCP lub procedura o podobnie brzmiącej nazwie. Zawiera on wszystkie ważne informacje dotyczące monitorowania, a w tym metody przeprowadzenia obserwacji lub pomiarów, ich częstotliwość,
osobę odpowiedzialną za monitorowanie, urządzenia i sprzęty stosowane do monitorowania oraz jak należy dokumentować wyniki monitorowania, a w tym jak nazywa się dokument, w którym mają być zapisywane wartości lub kryteria czy parametry limitów krytycznych. Z praktycznego punktu widzenia procedurę monitorowania krytycznych punktów kontrolnych warto zacząć od podania wartości limitów krytycznych. Czyli należy podać, jakie są i ile wynoszą limity krytyczne, aby pracownicy wykonujący monitoring byli wyczuleni na prawidłowe wartości limitów krytycznych. Następnie warto opisać w prosty i zwięzły sposób metodę monitorowania. Można to też zaprezentować w postaci graficznej na schemacie blokowym. W procedurze monitorowania należy również podać częstotliwość monitorowania i wskazać osobę odpowiedzialną za monitorowanie. Zazwyczaj podaje się stanowisko tego pracownika. Procedura monitorowania musi również wskazywać konieczność zapisywania wyników monitorowania na specjalnie opracowanym formularzu. Może to być karta, formularz, tabela lub arkusz. Dokument ten powinien stanowić załącznik do procedury monitorowania i być opracowany przez zespół do spraw HACCP na etapie projektowania systemu. Posiadanie zapisanych wyników monitorowania to dowód, że monitoring był wykonany zgodnie z procedurą monitorowania. Postępowanie z dokumentami związanymi z monitorowaniem jest bardzo ważne. Po pierwsze, dokumenty te muszą zostać podpisane przez osobę przeprowadzającą monitorowanie, a następnie przez pracownika odpowiedzialnego za weryfikację systemu HACCP w zakładzie. Nie zapomnij też, że procedura monitorowania i zapisy monitorowania podlegają pod ustaloną w zakładzie procedurę nadzoru nad dokumentacją HACCP. Obejrzyj w tym celu film Dokumentacja HACCP, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Podsumujmy tę część filmu. Monitorowanie jest obowiązkowe w zakładzie, w którym zidentyfikowano krytyczne punkty kontrolne. W celu opracowania procedury monitorowania należy podać sposób, częstotliwość monitorowania, osobę odpowiedzialną za czynności związane z monitorowaniem oraz wskazać dokument, na którym mają być zapisane wyniki monitorowania. Omówiliśmy dwie zasady HACCP, zasadę trzecią i zasadę czwartą. I jeszcze krótkie wyjaśnienie, skąd mam materiał ze słoniami. Zdjęcia i filmiki zrobiłam podczas mojego stażu badawczego w Chiang Mai University w Tajlandii. Wtedy to tajscy współpracownicy zaprosili mnie na Elephant Camp. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zasubskrybuj mój kanał i ucz się ze mną zasad bezpieczeństwa żywności. Obejrzyj też pozostałe filmy. Linki do tych filmów podaję w opisie. A teraz należy Ci się relaks. Zobacz, jak słonie rozgrywają mecz piłki nożnej.